Dzięki swojej marzycielskiej jesiennej atmosferze i kobiecemu wokalowi ta płyta powoduje, że odpływamy gdzieś w myślach i nie mamy ochoty na powrót. Tą płytą jest The Gathering Mandillion. The Gathering powstają w 1989 roku w Holandii, a nazwa została zaczerpnięta z filmu z Lancasterem Nieśmiertelny i oznacza zebranie nieśmiertelnych. Do 1994 roku byli mniej popularni, do momentu aż doszła do nich wokalistka Anneke van Giersbergen i wtedy ich kariera nabrała tempa. Poza tym podpisują kontrakt z Century Media. Wokalistka dopiero opuściła zespół w 2007 roku, a zespół obecnie gra coś w stylu trip rocka. Na początku opisu tej płyty muszę zaznaczyć, że nie jestem jakimś wielkim fanem kobiecych wokalizm w metalu. I ta płyta jest właśnie wyjątkiem potwierdzającym regułę. Uwielbiam wokal Anneke. On jest zwykły, a jednak niezwykły. Ponadprzeciętny, co tu dużo mówić, po prostu piękny. I jest dopełnieniem tej wspaniałej muzyki zawartej na albumie. Bardzo lubię, gdy Anneke wyciąga góry. Robi to czysto i bardzo śpiewnie, kreując tę niesamowitą atmosferę, sprawia, że muzyka zaczyna krążyć wokół nas. Brzmienie zaś jest ciężkie, dumowo-gotyckie, ale za to z dużą ilością podkładów klawiszowych, które są niejako wyznacznikiem tego albumu. I co ciekawe, muzyka ma w sobie dużo ciepła, chociaż same teksty nie należą do zbyt wesołych. Solówki na albumie są wręcz art-rockowe, które malują wielobarwne obrazy. Do tego piękne melodie, które spajają się z ciężarem gitar, pozwalają zabrać nasz umysł w odległe galaktyki, a myślom płynąć sobie leniwie aż do zaśnięcia. Teksty są bardzo emocjonalne, poetyckie i liryczne. Traktują o doświadczeniach życiowych, o związkach, o marzeniach. Gdy pierwszy raz pożyczyłem sobie ten album na kasecie od kolegi, nie wiedziałem, że będę obcował z muzyką wybitną i ponadczasową. Teraz to wiem, dlatego trzymam tę płytę również w swojej kolekcji na płytce CD. To posłuchajmy teraz fragmentów tego albumu nie do podrobienia. Otwierający płytę Strange Machine to utwór o lataniu i marzeniach o tym, by przeżyć wszystkie wieki jednym życiem. Poznawać wielkich tego świata. Bardzo fajny pomysł na utwór, zresztą kawałek piękny, jeden z lepszych na płycie. Eleanor zaś sączy się jak rzeka, by zabrać nas do raju, gdzie słychać tylko głos kobiety anioła jak ze snów. Motion One to utwór, który cały czas kołysze nas skaczącymi klawiszami. Do tego niesamowita kosmiczna solówka, przy której możemy zwiedzać aleje gwiazd nad naszymi głowami. Leaves to bardzo udany kompozycyjnie utwór, pełen dramatyzmu, pięknego śpiewu i ściany dźwięku, którą kończy bardzo melodyjna solówka. Obczajmy teraz okładkę i wkładkę. Na coverze na ciemnym czerwonym tle po lewej stronie znajduje się narysowana drewniana afrykańska maska, która stała się dla mnie takim ich symbolem rozpoznawczym. Po prawej zaś nazwa zespołu, a pod spodem pisankową czcionką podany jest tytuł. We wkładce na czerwonych i zielonych tłach mamy ciekawe grafiki, a na nich podane są teksty i tytuły do utworów. Na ostatniej wewnętrznej rozkładówce po lewej stronie mamy zdjęcie zespołów oraz Anneke w czarnym swetrze oraz podany jest skład zespołu. Po prawej zaś podziękowania oraz inne informacje od zespołu, typu kto był producentem, kto skomponował utwory itp. itd. Na ostatniej stronie wkładki na czerwonym tle są podane tytuły utworów. Na płycie CD na takim czerwonym graficznym tle na górze jest podana nazwa zespołu oraz tytuł płyty, a pod spodem tytuły utworów. Po prawej zaś logo wydawcy, czyli Century Media. Ostatnia strona pudełka to również czerwone tło, na którym w kwadracie są wymienione tytuły utworów. Mandillion to album genialny. Kompozycje są niezwykle udane, melodyjne, o wspaniałej atmosferze i do tego wokalistka, która w tym stylu muzycznym spisała się fenomenalnie. To jeden z tych albumów, który zostanie ze mną na pewno forever. Co tu dużo mówić, to jedno z największych klasycznych dzieł lat 90.
A teraz zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!